Instagramem to jest tak, że trzeba być cały czas na bieżąco i śledzić nie tylko zmiany algorytmu, zmiany w dostępnych funkcjach, ale również trendy, które zdają się transformować szybciej niż sam algorytm z miesiąca na miesiąc. A zatem jeszcze na początku wiosny postulowałabym nad publikowaniem jak największej ilości rolek, ale obecnie skłaniam się bardziej ku przeciwnej teorii. Wiąże się ona bezpośrednio z zaangażowaniem ze strony odbiorców, w który to temat zamierzam zanurzyć się w dzisiejszym odcinku. Jeśli zależy Ci więc na zgłębianiu relacji ze swoją społecznością oraz zupełnie nowymi osobami, zostań proszę ze mną do końca tego odcinka. Cześć, tu Marcelina, witam Was na kanale Alternative, gdzie uczymy się tworzyć znakomity content i ogarniać media społecznościowe w konkretny, zaplanowany, ale i kreatywny sposób. Podzieliłam dzisiejszy odcinek na 3 części. Czyli dlaczego należy w tym momencie postawić na Instagramie na jakość, a nie ilość, w jaki sposób przekazać nasze treści, aby były angażujące i na koniec, czy zwykły post ze zdjęciem ma jeszcze jakiekolwiek szanse na duży zasięg? Bo tak, od razu Was uprzedzę, że dzisiaj będzie dość dużo o rolkach. Nie ma się co łudzić, media społecznościowe nie zamierzają wracać do zdjęć, bo dynamiczny obraz to to, co przyciąga największą uwagę. Czy nam się to podoba, czy nie. Niebawem przygotuję na tym kanale obszerny, szczegółowy, a przede wszystkim pełen bieżących informacji odcinek na temat rolek. A tymczasem przejdźmy do części pierwszej. Pamiętam, jak w odcinku o 5 poradach dla małych kont, który zresztą do dzisiaj cieszy się dużą popularnością, radziłam, aby małe konta starały się publikować jak najczęściej. I nadal się pod tym podpisuję, ale z jedną jakże ważną uwagą. O ile jesteśmy w stanie tworzyć regularnie wysokiej jakości treści. Już tłumaczę, co mam przez to na myśli. Żadną tajemnicą nie jest, że obecnie rolki mają potencjał zdobywania największych zasięgów. Sprawdza się to u wielu osób. Zapewne również i u Was. Wystarczy spojrzeć w statystyki. U mnie się to również sprawdza. Zaraz Wam to pokażę. Gdyby wziąć zasięgi moich zwykłych postów sprzed 1,5 roku, to były one 1,5 raza wyższe niż obecnie. Tak kiedyś działał Instagram, ale to już przeszłość, która nie wróci. Obecnie tylko moje rolki są w stanie dosięgnąć tego pułapu. Zerknijmy i zsumujmy zasięgi z 5 moich ostatnich postów oraz z 5 ostatnich rolek i wyciągnijmy średnią. Ok, a więc najpierw wejdziemy do rolek i spójrzmy na 5 ostatnich. Dodam teraz zasięg każdej z tych rolek i podzielę przez 5. To średnio wychodzi zasięg w wysokości ponad 2000. A teraz spójrzmy na posty. W ostatnim czasie opublikowałam 4 karuzele i 1 pojedynczy post. Sprawdźmy sobie ich statystyki. Dzielimy przez 5 i wychodzi 1616, czyli zdecydowanie mniej. Dlaczego tak się dzieje? Otóż rolki mają znacząco dłuższy okres żywotności, czyli czas, podczas którego algorytm uważa je za na tyle aktualne, by dalej pokazywać odbiorcom, niezależnie od tego, czy ci nas obserwują, czy nie. Post złożony ze zwykłego zdjęcia czy serii zdjęć w formie tzw. karuzeli posiada okres żywotności osiągający maksymalnie 48 godzin, natomiast rolki potrafią być podłapane przez algorytm nawet po tygodniu lub 2 od momentu publikacji. Dokładnie nie wiadomo, ile ten okres wynosi i zapewne z czasem będzie się skracał, ale na chwilę obecną myślę, że można bezpiecznie przyjąć te 2 tygodnie okresu żywotności dla rolek. To dlatego mają one większe zasięgi, są po prostu dłużej promowane w organiczny sposób. A co jeszcze decyduje o zasięgu? Zaangażowanie odbiorców. Interpretowane przez algorytm na różne sposoby, od długości oglądania do ilości oglądania tej samej rolki, zapisania muzyki z niej, zostawienia komentarza czy serduszka. Według tego, co udało mi się zauważyć, zwiększa się on w zależności od pomysłu i jakości wykonania naszego Reelsa. Sama zaczynam odbiegać od trendującej muzyki i szablonów, bo da się zauważyć znudzenie nimi wśród odbiorców. Ile razy można oglądać ten sam schemat, tylko z innym zdjęciem czy klipem wideo. Wszystko staje się zbyt przewidywalne, zbyt mdłe i nijakie.
Konkurencja na Instagramie stale rośnie. Coraz więcej osób, chcąc nie chcąc, zaczyna tworzyć rolki. Dlatego trzeba się naprawdę postarać, aby zostać zauważonym. Uwierzcie mi, że dla mnie to równie trudne, jak i dla Was. Stąd moja decyzja o ograniczeniu ilości na rzecz jakości. Z jednej strony duża konkurencja może zniechęcać, ale z drugiej to szansa na wyróżnienie się. Moim zdaniem to fantastyczny moment na eksperymenty. Nie bójcie się zrobić rolki po swojemu i nie przejmujcie się, jeśli na tę chwilę zobaczycie gorsze efekty. Z czasem, dokładnie tak jak to było ze zdjęciami, zacznijcie tworzyć własny styl, co zwróci się w przyszłości, ponieważ będziecie potrafili się wyróżnić. I pamiętajcie o wartości, którą się teraz zajmiemy. Gdy wiemy już, dlaczego warto skupić się na jakości względem ilości, czas przyjrzeć się temu, w jaki sposób tę jakość osiągnąć. Pierwsze, co przychodzi nam do głowy, to aspekt techniczny, czyli ostry jak brzytwa obraz, zdumiewające przejścia, doskonałe światło, ujęcia z drona, no i oczywiście idealne miejsce, najlepiej egzotyczna wyspa albo stylowe mieszkanie lub luksusowy hotel. Fakt, to wydaje się całkiem spoko, ale dla większości z nas jest zupełnie nieosiągalne. Poza tym nie trzeba mieć drogiego sprzętu, aby móc stworzyć świetne treści, co potwierdziłam w odcinku o tym, jak stworzyć rolkę produktową przy użyciu telefonu, do którego link wstawiam Wam u góry i w opisie poniżej. W zamian możemy skupić się na innych cechach jakościowego kontentu, czyli przede wszystkim przekazywanej wartości, która może mieć formę robiącej ogromne wrażenie estetycznej zajawki, ale równie dobrze to mogą być 3 zdania, z którymi nasz odbiorca od razu się zidentyfikuje. To może być pomocna wskazówka, inspirujący pokaz naszej porannej rutyny, czy krótka lekcja edycji zdjęć. Jak zawsze wartość ma największe znaczenie, o czym wielokrotnie wspominałam, na przykład w odcinku o tym, jak działa algorytm Instagrama, do którego link zostawiam Wam u góry i w opisie poniżej. Ale tutaj też pomysł na przekazanie naszej wartości może mieć jeszcze większe znaczenie w zdobywaniu upragnionego zasięgu. Treści, które nic nie wnoszą, tylko na przykład pokazują nas podczas jakiejś czynności robiących coś tam, nie będą miały najlepszego odzewu. To, co ma obecnie największy potencjał, to przekazywanie wartości w formie, można by powiedzieć, takiego mini vloga. Mi to zaczyna przypominać tworzenie odcinków na YouTubie, ponieważ aby zrobić tego typu filmik, trzeba już przemyśleć sceny i zaplanować całość zawczasu. To oczywiście największa trudność, jednak jak najbardziej możliwa do opanowania i przetestowania na swoich rolkach. Samo nakręcenie i edycja, oczywiście w zależności od pomysłu, nie musi być trudna czy długo trwać. Mam jeszcze jedno przemyślenie i to właśnie dla tych mniejszych czy początkujących kont na Instagramie. Jeśli nie chcecie rezygnować z częstotliwości, spróbujcie publikować łatwe do stworzenia rolki, na przykład takie ultra krótkie, tylko z jedną wskazówką lub jednym ujęciem i publikujcie je w momencie, kiedy normalnie wstawilibyście tam zdjęcie. Ale dodatkowo raz na tydzień lub raz na 2 tygodnie opublikujcie starannie zaplanowaną rolkę z konkretnym pomysłem. Niech ona oddaje Wasz styl i to, czym dzielicie się na swoim profilu ze społecznością. Po czasie sprawdźcie w statystykach, jaki oba rodzaje rolek miały odzew. I dajcie mi proszę znać, bo jestem bardzo ciekawa, jak to się będzie sprawdzało u innych. A na koniec, w części trzeciej jeszcze kilka nostalgicznych słów. To nie tak, że zwykły post ze zdjęciem nie ma już żadnych szans. Ma po prostu mniejsze szanse w docieraniu do większej publiczności, chociaż może to też zależeć od Waszej dotychczas zebranej społeczności. Kiedy bowiem prowadzicie swój profil od lat i od lat macie kontakt ze swoimi followersami, to oni nagle nie zaczną ignorować Waszych zdjęć, nie przestaną ich komentować. Wręcz w niektórych przypadkach mogą być negatywnie nastawieni do rolek i to je będą z premedytacją ignorować. Algorytm też nie ma w interesie przestać pokazywać Waszych postów tym najbardziej zaangażowanym odbiorcom, ponieważ dzięki Waszym postom te osoby spędzają na Instagramie sporo czasu. A więcej na ten temat mówiłam w odcinku o trafianiu do odpowiedniego odbiorcy, do którego link zostawiam Wam u góry i w opisie poniżej. I z tego względu uważam, że nadal powinno się publikować zdjęcia na Instagramie. Zwłaszcza gdy na przykład, tak jak ja, uwielbiacie to robić albo prowadzicie konto fotograficzne i to jest coś, czego oczekują Wasi odbiorcy. W gruncie rzeczy nie ma innej tak rozwiniętej platformy społecznościowej, gdzie można by było to robić.
Polecam Wam publikować karuzele, które mogą się okazać lepszym pomysłem niż pojedyncze zdjęcie, ponieważ przyciągną uwagę na dłużej. Co więcej, można w nich zamieszczać zdjęcia z tekstem i grafiką. Doskonale w karuzeli sprawdzają się wszelkiego rodzaju transformacje, czyli pokazanie tego, jak pokonaliście trudności podczas drogi z punktu A do punktu B. Same zdjęcia, przynajmniej dla mnie, są raczej publikowane dla przyjemności i też czasami odbiorcy lubią po prostu poświęcić ułamek sekundy na rzucenie okiem na zdjęcie, zostawienie serduszka i przeskrolowanie dalej bez konieczności myślenia, zastanawiania się, oglądania do końca i co za chwilę się stanie. To może i ma negatywny wpływ na nas twórców, ale odbiorcy też chcą mieć niekiedy najłatwiej jak to możliwe. Pamiętajcie proszę o tym, tworząc swoje oryginalne i wartościowe treści. Z mojej strony to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję tym, którzy zostali ze mną do końca. Mam bowiem dla Was mały prezent. Możecie umówić się ze mną na półgodzinny audyt swojego konta na Instagramie, podczas którego powiem Wam, co moim zdaniem w nim działa, a co bym poprawiła. Audyt przeprowadzę w formie rozmowy online, na którą się wspólnie umówimy. To będzie taka zajawka tego, czym m.in. zajmuję się podczas moich płatnych konsultacji, jednak tutaj w okrojonej formie i bez mojego uprzedniego przygotowania. Ale być może w zupełności Wam to wystarczy, aby ruszyć z miejsca. Możliwe, że potrzebujecie inspiracji albo tej jednej małej wskazówki, która odmieni wszystko. Na początek mam dla Was 5 wolnych miejsc. Co należy zrobić, to napisać do mnie wiadomość prywatną na Instagramie z informacją, że chcecie wziąć udział w darmowym audycie. Liczy się kolejność zgłoszeń. Całkiem możliwe, iż tego typu akcje będę przeprowadzała co jakiś czas. Zobaczymy, jak to zadziała i czy ktokolwiek będzie chętny. Tymczasem czekam na wiadomości i do usłyszenia za tydzień. Cześć!